Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym jadę na działkę. Będę montował kufer centralny. Mam już go tak z grubsza przyłapanego, ale nie mam odpowiednich śrub. Są trochę za długie śruby i po prostu zamontowałem to, co miałem, a na działce założę już odpowiednie śruby i przy okazji Wam pokażę, zwymiarujemy wszystko i będę mógł Wam powiedzieć, jakie są wymiary otworów stelażu, który już jest w motocyklu. Dodatkowo dzisiaj pokażę Wam też, jak się otwiera siedzenie, żebyście zobaczyli, dla tych, którzy jeszcze nie mają motocykla, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Pokażę Wam, gdzie jest akumulator, sprawdzimy naciąg łańcucha. Pokażę Wam też, bo jeden z kolegów pod filmem prosił, żeby pokazać, jakie jest przekłamanie licznika. To też zaraz ogarniemy to na GPS-ie, będziemy używać Google Maps, więc zaraz to wszystko pokażę. Nie wiem, co tam jeszcze mam pozapisywane, rzeczy, które mam dzisiaj zrobić. Aha, na pewno jeszcze zamontować tablicę rejestracyjną. Zamontować tablicę rejestracyjną, czy zamontować, dołożyć jeszcze jedną śrubę, bo już tam kilku kolegów wrzucało zdjęcia, że ta tablica odpadła, tylko już nie pamiętam, czy w terenie gdzieś tam się powściekali, czy po prostu odpadła, więc warto to założyć. W Zontesie też dokręciłem sobie tablicę, także tutaj zauważyłem, że jest jedna taka guma, prawdopodobnie antywibracyjna. Przewiercimy ją i zamontuję tą śrubę. Więc dzisiaj trochę takiej roboty garażowej. No i na pewno pokażę Wam ten kufer, zwymiaruję go, chociaż już niektórzy z Was, którzy mnie śledzą na kanale, prawdopodobnie oglądali film z montażu kufra, ale dla nowych subskrybentów jeszcze raz omówię, pokażę ten kufer, podlinkuję go Wam w opisie. Może Wam się akurat spodoba. Co jeszcze? Słuchajcie, już niedługo przyjdą mi kufry boczne. Niestety na aukcji nie było dokładnie, w ogłoszeniu nie było dokładnie pojemności tych kufrów, ale też je przemierzę, pokażę Wam, jak wyglądają. One mają już od razu stelaż, ja za nie zapłaciłem około 180, około 200 zł, tam jakieś promocje były, tylko że czekam na nie już 3 tygodnie czy 4. Zamówiłem je do Zontesa, ale wiadomo, sytuacja jest dynamiczna, zmieniła się, więc zamontuję je oczywiście w QJ-u. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że tak pozytywnie rozwaliliście mi głowę. To, co się zadziało od niedzieli, od filmu, który wrzuciłem o 18, przeszło całkowicie moje jakieś, może nie oczekiwania, ale powiem szczerze, nie spodziewałem się w ogóle. Myślałem, że dojdzie kilkunastu, mówię, może dojdzie kilkudziesięciu subskrybentów, którzy będą ciekawi tego nowego motocykla. Rozwaliliście system. Jest około 650 subskrybentów. Wrzucałem w niedzielę o 18 film, było 424 bądź 5, więc 225 subskrybentów doszło naprawdę w niecałe 3 dni. To jest... Jesteście wspaniali, bo miałem motywację cały czas, żeby nagrywać te filmy. Jestem cierpliwy, mi się nigdzie nie spieszy, nie mam ciśnienia na to, żeby to jakoś nagle napompować wielce ten kanał. Po prostu sprawia mi to przyjemność, nagrywam te filmy, lubię to robić, lubię sobie siedzieć i później sklejać, ale to, co zrobiliście, jest dla mnie niesamowite i każdemu z Was
łącznie z każdemu z wcześniejszych subskrybentów. Chciałem bardzo podziękować, bo bardzo mnie motywujecie. Jak widzę, że dochodzą subskrypcje, to znaczy, że jednak ten kanał komuś się podoba i zmotywowaliście mnie jeszcze bardziej. Pomimo, że tak jak wspomniałem, byłem bardzo zmotywowany, żeby działać na tym kanale, ale zmotywowaliście mnie jeszcze bardziej i mam już sporo pomysłów na przeróbki QJ-a, więc no mam nadzieję, że będziecie śledzić i komentować, czy wam się te przeróbki podobają, czy nie. Może o przeróbkach powiem, które będę planował, takich na tą chwilę. To na pewno będzie montaż kufra centralnego, który dzisiaj zrobię, który obejrzycie dzisiaj. Będzie na pewno montaż kufrów bocznych, o których wspomniałem. Z tym, że będę troszeczkę zmieniał ich styl na lekko taki taktyczny, żeby pasowały do kufra. Na pewno będzie delikatna zmiana kolorystyczna. Niedługo będzie też wymiana oleju. Byłem na serwisie w poniedziałek. Tak jak obiecywałem, będę wam całą drogę pokazywał z motocyklem. No i okazało się, że na tym pierwszym przeglądzie no, był naciągnięty łańcuch, ale w górnej granicy, około 30 mm. A jak przejechałem się te 100 km, okazało się, że ten łańcuch no po prostu się ułożył i to najnormalniejsza sprawa. Tutaj nie ma co zaraz mówić, że chińskie badziewie już się łańcuch wyciągnął. On się po prostu ułożył. Wszedł smar we wszystkie ogniwa i on się ładnie ułożył. I z tego względu, że nie miałem klucza do działki, bo moja żona pojechała, akurat nie miałem tego klucza, żeby sobie naciągnąć, to poprosiłem chłopaków na serwisie i zrobili mi to od ręki. Więc przy okazji tam spytałem jeszcze o kilka rzeczy. Ok, kończy się teraz ograniczenie. Będziemy sprawdzać te przekłamania. Zrobimy to od 50. Czyli tak, 50 jest równo 45, 60, 54. Zrobię to tylko do 80 km na godzinę, bo na tą chwilę nie chcę przekraczać tej prędkości, bo to by było poza obrotami na dotarciu, które chciałem mieć. 70. Jest 64. 64. I zaraz zobaczymy 80. Jeszcze leciutko. 80, 72. Zobaczcie. Czyli 8 km. No to jest już z automatu. Prawdopodobnie są jakieś przepisy. Szczerze wam powiem, nigdy się nie zagłębiałem, że to przekłamanie musi być, dlatego myślę, że zawsze te właśnie tak trzeba liczyć. Może przy większej prędkości nawet lekko też będzie większe przekłamanie, ale że trzeba liczyć tak zawsze do 10 km przekłamania. Więc tutaj, tak jak mówiłem, jeden z kolegów poprosił, żebym zobaczył te przekłamania. No to zrobiłem na razie do prędkości 80 na godzinę, a później będziemy sprawdzać te przekłamania już przy prędkości 90, 100. No i może się uda i 110 wyciągnąć. Zobaczymy. Będę też za jakiś czas sprawdzał średnie spalanie, ale to dopiero w momencie, jak silnik już będzie dotarty i będę mógł jeździć prędkościami takimi na jakie pozwalają przepisy, czyli będę mógł jechać też 90 w niektórych miejscach, no bo teraz jak będę mulił 70 czy 80, no to nie uśrednimy tego mniej więcej, bo to nie będzie w żaden sposób miarodajne. Także zatankuję stówkę
Przejeżdżę trochę po mieście, przejeżdżę trochę w trasie i będzie można zobaczyć, ile pali na 100 km, tak z grubsza. Czy to jest 2,5 litra, czy to jest 3,5 litra. Zobaczymy z ciekawości. Zobaczcie, mam 189 km najechane i jeżeli pogoda pozwoli, to przyjadę jutro czy pojutrze i wymienię już ten olej. I zobaczymy wtedy, jak wygląda sytuacja. Zrobię to tak, jak robiłem poprzednio. Będę zlewał ten olej do czystej takiej banieczki 5-litrowej. Zleję go, przeleję dokładnie, sprawdzę ile tego oleju było. Wlejemy tyle samo. Tutaj niestety nie ma, niestety, no nie ma okienka rewizyjnego. Jest tylko bagnet, więc będziemy to sprawdzać bagnetem. Zamówiłem jeszcze taką poprzeczkę, przyjdzie mi na dniach. Tutaj pomiędzy właśnie lusterkami ją zamontuję. I będzie uchwyt do niej zamontuję uchwyt na kamerę, więc czasem będę Wam znowu pokazywał tutaj tak jakby nie z kasku, tylko od tej strony, ale postaram się ją wycofać na tyle, że też to będzie fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba ta perspektywa. Co jeszcze zamówiłem? Zamówiłem, bo prawdopodobnie będzie trzeba do kufrów bocznych z prawej strony, tutaj gdzie jest wydech, będzie trzeba jakąś matę taką bitumiczną zamontować od środka, bo nie wiem, czy temperatura tłumika nie będzie trochę przypalała tego plastiku, nie będzie odkształcała. Myślę, że nie, bo tam na pewno z 5 cm albo więcej będzie. Co mi się jeszcze podoba bardzo na tym liczniku, nie wiem jak jest w innych motocyklach, domyślam się, że też tak jest, że obroty, które są tutaj na liczniku, powiększa się, o tak jak widzicie, tutaj jest szósteczka, powiększa się szósteczka, zwolnię do 5000, powiększa się piątka. Niby taka pierdółka, niby taki bajer, ale bardzo mi się to podoba. I domyślam się, że w większości motocykli tak jest, ale no ja dopiero jeździłem na dwóch. Ok, dojechałem do garażu, są to moje pierwsze prace garażowe związane z nowym motocyklem, więc zacznę od montażu kufra centralnego. Kufer centralny i tak będzie za jakiś czas odkręcany, bo będę montował kufry boczne, ale na tą chwilę chcę go zamontować jeszcze, nie wiem, może tydzień, dwa, pojeździć z nim, dopóki nie przyjdą mi te kufry z temu. Pokażę Wam wszystkie wymiary, pokażę Wam wymiary stelaża pod kufer centralny. To jest też płyta, zaznaczyłem już tak mniej więcej, jak to będzie wyglądało. 2 bądź 3 filmy do tyłu montowałem ten sam kufer w Zontesie, ale jak ktoś nie oglądał tego filmu, to opowiem jeszcze raz o tym kufrze. Kupiłem go na Temu. Kufer ma wymiary zewnętrzne około 41-42 cm. W tym miejscu ma też tam około 30. W tym miejscu ma około 34-35 cm. Jest bardzo fajnie wykonany, bardzo solidnie. W środku wygląda tak. Ma bardzo fajne wykończenia, jest taki mięciutki. Ma też 2 kieszonki, tutaj, w sumie to 3, bo te są tak jakby oddzielone kieszonkami. I oczywiście płytę. Tak jak wspomniałem, na płycie już sobie teraz zaznaczyłem mniej więcej, jak to będę montował. Kufer ma wewnątrz wymiary 36,5 na 28. Pojemność tego kufra to 45 litrów. Tak jak wspominałem, mam mocowanie na kamerę. No, interkomu nie wyłączyłem. Mam mocowanie na kamerę i idealnie mieści się tutaj mój kask, rękawiczki i jakieś tam drobne takie rzeczy. Jak gdzieś jestem na parkingu, to chowam sobie też tutaj do środka kamerę, więc wszystko się fajnie mieści. O, tak wygląda moje mocowanie na kamerę, gdyby ktoś był ciekawy. Tutaj są takie 2 pasy, taśma dwustronna i tak jest zamontowany.
Czyli tak, wymiary Wam podałem. Tutaj oczywiście są 2, 3, 4 takie wnęki. I oczywiście w zestawie przychodzi ta płyta i zakładamy tylko w tym miejscu. Dolną część blokujemy, ale to Wam za chwilkę pokażę. Teraz pokażę wymiary tutaj, tak żeby każdy miał mniej więcej rozeznanie. Odległość pomiędzy tymi otworami to jest 11,5 cm. Tutaj oczywiście jest tak samo. Pomiędzy tymi otworami jest odległość 7,5 cm. Mówię tutaj o środku, około 7 cm. I tutaj jest 14,5 cm. Jest to kawał porządnej płyty. Średnica otworów to jest 6, powiedzmy 6,3 mniej więcej. Oczywiście wszystko tu samo, czyli w granicach 6,2, 6,3 mm. I ta płyta będzie mocowana w ten sposób. Już sobie to przemierzyłem dokładnie, więc w sumie możemy się brać za montaż. Naszykowałem sobie już wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, śruby 30 mm. Jak wspominałem, 6. Jak będę montował, spokojnie możecie kupić sobie właśnie do montażu tego kufra śruby 30. Zobaczcie, że jeszcze jest tutaj miejsce, a spokojnie, bo wiadomo, że czasem są wibracje, można sobie złapać nakrętką i jeszcze zrobić kontrę, jakby ktoś chciał, tak dla pewności. Ja oprócz tego, że używam zawsze nakrętek samokontrujących, jeżeli mam akurat, to i tak kontrę dokręcam, bo to wiadomo, że są wibracje, a nie chciałbym, żeby mi ten kufer spadł. Tutaj trzeba włożyć delikatnie pod kątem.
Założę jeszcze tutaj dwie komory. Mamy zamontowane. I teraz, żeby zamontować kufer centralny, bo ktoś akurat nie widział, wystarczy trafić tymi otworami tutaj na rolki. Tu mamy dopchnięty i teraz na dole tylko. Zobaczcie, na dole tylko tutaj jest w tej płycie taka blokada, zakładamy i mamy kufer zamontowany i on już nam nie spadnie. I w kufrze oczywiście są zamki i dolne i górne i teraz mamy kufer już na tyle bezpiecznie, już się nie zsunie. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Też w poprzednim filmie wspominałem Wam, że pokażę Wam, gdzie jest akumulator. Nie będę odkręcał tej dolnej śruby, tylko tutaj zobaczcie sobie. Jest akumulator zamontowany, więc bardzo fajne rozwiązanie, żeby sobie naładować. Akumulator bez wyciągania, a tu jest jeszcze dolna śruba, żeby zdjąć całkowicie ten plastik. Ja już tego nie będę rozkręcał, po prostu Wam pokazałem. Też obiecałem Wam na poprzednim filmie, że pokażę Wam, jak się ściąga siedzenie. Tylko najpierw muszę ściągnąć kufer centralny, bo będzie przeszkadzał. Ale ściągnięcie kufra centralnego to jest 5 sekund. I teraz przekręcamy kluczyk w prawo. I mamy ściągnięte. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj domyślam się filtr powietrza. Tutaj mamy wszystkie kostki, sterownik. Tutaj jest zamek do otwarcia. Zobaczmy, co mamy w zestawie kluczy. Nawet nie ma do regulacji tylnego napięcia sprężyny. No jest wkrętak płaski, krzyżakowy. Tutaj rączka do założenia 17, 14 i jakieś tam klucze. Więc no, nie jest za bogaty ten zestaw. No może fajnie wozić sobie dodatkowo jakieś rzeczy. Teraz, żeby założyć siedzenie, musimy trafić tą wnęką. Tu się trzeba pobawić. Jest, złapała. I mamy siedzonko zamknięte. Możemy przy okazji sprawdzić naciąg łańcucha. Przetrę delikatnie, bo się ukurzył. I tak jak w motocyklach przeważnie się robi, to naciąg łańcucha sprawdzamy w dolnej części, w połowie pomiędzy dwiema zębatkami.
naciąg ma być pomiędzy 28 a 35 mm. I możemy przy okazji z ciekawości zobaczyć, widzicie, zakurzył się trochę, bo pojeździłem po tych dołach, widzieliście filmik zresztą. Zmierz odległość pomiędzy dwiema zębatkami i wtedy będziemy wiedzieli, w którym miejscu jest około 64, czyli 33 powiedzmy, czyli tak jak tutaj, podobnie jak było wcześniej, tutaj w tym miejscu, jak się kończy dolna część ślizgu. Zobaczmy na razie w jednym punkcie, myślę, że tutaj nie będzie problemu po tym, co mi właśnie naciągnęli ten łańcuch. Czyli mamy 60, lekko w dół też 65 i 36. 65 i 36 to jest 29 mm, czyli mieści się w normie. 65 i 37, no 36, 37, więc jest wszystko ok. Postawiłem motocykl na podnośniku. Może sprawdzimy z ciekawości, jaki jest stan oleju jeszcze. Tutaj niestety nie ma żadnego okienka rewizyjnego, więc sprawdzamy bagnetem. Zobaczmy, jaki jest stan oleju. Wytrę. Minimum max, minimum maksimum. No jest na takim minimum, że tak powiem, więc możliwe, że będę musiał trochę dolać tego oleju. Zresztą lekko stoi pod kątem, więc raczej jest ok. I tak będę wymieniał ten olej niedługo. I teraz zobaczmy, jak tu jest zbudowane. Co tu trzeba zrobić, żeby ten olej spuścić? Dobra, dokręcone. Co tu trzeba zrobić, żeby ten olej spuścić? Gdzie tu jest korek? Tu będzie prawdopodobnie korek spustowy oleju. Przejdźmy z drugiej strony, ale prawdopodobnie to jest korek spustowy oleju. Innego tam nie ma. No, czyli to jest korek spustowy oleju. Może tą osłonę tylko później odkręcę. No, osłona się tutaj trzyma na jednym. No, odkręcę osłonę, żeby nie zabryzgać całej tej osłony olejem i wymienimy też olej. Na silnik to tutaj nie jest nic jakiegoś skomplikowanego. I tutaj jest chłodnica. Zobaczcie, chłodnica. Z tej strony też jest taka osłona, tak jakby, i tutaj też chłodnica ma taką osłonę, ale jest czyściutka. Jak jesteście ciekawi jeszcze jakichś rzeczy, to piszcie do mnie, będziemy to sprawdzać. No i tutaj zawieszenie. Amur, sprężyna pojedynczy. No tak, to jest zbudowane. O, jeszcze to nie zerwane. Dobra, jeszcze przymocujmy lepiej ramkę tablicy rejestracyjnej, bo z tego co koledzy pisali, to były z nią problemy, połamało się. Aha, czyli ta guma czyli można sobie spokojnie, no tutaj żeby nic innego nie uszkodzić, najpierw przymocuję sobie tą tablicę.
Teraz nawiercę sobie tutaj w tym plastiku. Delikatny otwór. Jest zrobione. Idealnie wejdzie. Tylko trzeba dłuższą śrubę, żeby też rejestrację złapało. Jest włożona. Teraz sobie zaznaczę, w którym miejscu nawiercić tablicę rejestracyjną. Odwrotnie. I teraz tak jak Wam pokazywałem, tu już jest wszystko nawiercone z tej strony. Śruba, czwóreczka, dwie małe podkładki. Śruba ma długość 30 mm. Tutaj z góry, z przodu założę taką małą podkładeczkę. Wyszła, a tutaj założę taką większą i delikatnie docisnę. Jest dokręcona. No nie musi być tu jakoś tak bardzo mocno. Już na pewno tablica cała nie odpadnie. Dam jeszcze drugą. Tutaj na pewno są spore wibracje. Nie dokręcałem tego tak na chama. W miarę to sobie tutaj będzie pracowało. Jest dokręcone z tej strony. Z tej strony też jest akurat idealnie w środku pomiędzy numerami i liczbami. Więc szybka robota, a przynajmniej mamy pewność, że rejestracja jest bezpiecznie przymocowana. Także to tyle. Dzięki.